Dziś wieża Eiffla jest symbolem Paryża, ale nie zawsze tak było. Około 100 lat temu zastanawiano się nad demontażem wieży. W 1925 roku Victor Lastic sprzedał wieżę Eiffla na złom. Przy czym problem w tym, że pan Victor nie był właścicielem wieży. Był po prostu oszustem. Oszukany biznesmen, który zakupił tą wieżę, nie zgłosił tego na policję. I oszust, Victor, uciekł od razu do Stanów Zjednoczonych, ale kiedy dowiedział się, że nikt go nie ściga, to wrócił do Paryża drugi raz. I sprzedał wieżę Eiffla znowu innemu biznesmenowi. Historia z wieżą jest najbardziej znanym wyczynem pana Wiktora, natomiast oszukiwał on ludzi też na inne ciekawe sposoby. Kiedyś na przykład sprzedawał maszynkę do drukowania pieniędzy. I ta maszynka drukowała taki banknot przez kilka godzin. Pan Wiktor wrzucił kilka takich prawdziwych banknotów do tej maszynki, pokazywał, że działa. Ktoś taką maszynkę kupił i po wydrukowaniu już tam 2-3 banknotów zaczęły wychodzić czyste kartki. Kiedy te czyste kartki wychodziły, to pan Wiktor znajdował się już bardzo daleko, żeby nie dało się go zatrzymać. Także sposobów na oszukiwanie miał wiele. My zajmiemy się teraz konkretnie tą wieżą. I dla nikogo raczej zaskoczeniem nie będzie, że zajmiemy się tworzeniem modelu wieży Eiffla. I tutaj skupmy się na tym słowie model. Nie będziemy rysować samej wieży Eiffla, bo zajęłoby nam to pewnie pół roku. Narysujemy model. Taką figurkę, którą można kupić na ulicach Paryża. Ja akurat kupiłem taką trochę większą figurkę, którą da się podzielić na dwie części. Zatem bierzemy figurkę w rękę, suwmiarkę, mierzymy i próbujemy odwzorować to w ZWKadzie. Podczas tego odwzorowania będziemy oczywiście używać różnych narzędzi. Skupimy się tutaj głównie na narzędziach 3D, ale te narzędzia 2D też będą wykorzystywane, bo są niezbędne do dalszej pracy. Nauczymy się zatem, jak używać takich podstawowych poleceń do rysowania w 3D, czyli jak narysować kostkę, jakiś ostrosłup czy walec. Koniecznie musimy poznać narzędzie wyciągania, wyciągnięcia, te dwa polecenia to nie jest to samo. Nauczymy się wykorzystywać polecenie płat, czyli po prostu takie cięcie, to przypomina trochę cięcie nożem. Użyjemy oczywiście pewnych operacji logicznych, czyli na przykład różnica, kiedy od jednej bryły będzie dało się odjąć drugą bryłę. I to wszystko będziemy robić z wykorzystaniem takich pewnych przydatnych sztuczek, na przykład podziału naszej przestrzeni do rysowania na więcej niż jedną rzutnię, żeby było nam po prostu łatwiej. W każdej rzutni będziemy mogli ustawić inny styl wizualizacji, na przykład styl realistyczny, koncepcyjny. Będziemy zmieniać lokalny układ współrzędnych, żeby łatwiej nam się rysowało. Wykorzystamy na pewno wielokrotnie sztuczkę izolowania, żeby widzieć na rysunku tylko to, co akurat jest nam potrzebne w danym momencie, a nie obserwować całego projektu. Także seria filmów związana z wieżą zawiera w sobie taki poradnik, jak rysować w 3D. Po obejrzeniu serii filmów związanych z tą wieżą będziemy mieli model wieży Eiffla, to jest jedna rzecz, i po drugie wszystkie potrzebne umiejętności do pracy w 3D, czyli nieważne co ktoś projektuje, czy projektuje meble, robi jakieś wizualizacje, czy cokolwiek innego, po obejrzeniu tych filmów będzie miał podstawowe umiejętności do tego, żeby kontynuować swoją pracę. Także zachęcam do nauki, otworzenia programu i rysowania razem ze mną, bo przecież samo oglądanie niewiele nam da. Wszystko jest tutaj tłumaczone raczej tak krok po kroku, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Jak komuś by coś nie wychodziło, to może dosłownie odwzorować to, co ja robię. Nie ma tutaj raczej żadnych domysłów, tylko konkretnie pokazuję, jak wykonałem taką operację, jak wykonałem taką, gdzie kliknąłem, jakiej funkcji użyłem i tak dalej, i tak dalej. Zatem zachęcam Państwa do pracy razem ze mną i życzę miłego rysowania.